7 października 2024 dostaliśmy do dyspozycji XCP-NG w wersji 8.3 Standard Release. Całkiem ciekawe, nowe funkcjonalności, działa to całkiem fajnie, my już jesteśmy po pierwszych aktualizacjach i testujemy. Fajne rzeczy, chcecie wiedzieć więcej, zapraszam na pełen materiał, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Spójrzmy na to. Mamy wersję 8.3, która już jest dostępna, o tym już wspominałem. Wersja 8.2 Long Time Support w zasadzie wygasa za rok. Jeżeli jesteście ortodoksyjni, to proponuję, polecam poczekać aż 8.3 wejdzie w wersję Long Time Support, gdzie będą już tylko aktualizacje bezpieczeństwa. Jeżeli chcecie jednak skorzystać z nowych funkcjonalności, zdecydowanie polecam wersję 8.3. Tu jakby znacznie częściej będą aktualizacje niż w wersji Long Time Support. Więc tak jak wspomniałem, w wypadku dużej ortodoksji pozostajemy przy 8.2, jeżeli naprawdę mamy krytyczne maszyny, jeżeli nie ma możliwości, żeby na przykład wprowadzać aktualizacje, które będą wymagały rebotu hosta, to zostajemy przy 8.2 Long Time Support. Jeżeli jesteście w stanie się pogodzić, że wprowadzają się nowe funkcjonalności i w związku z tym na przykład 2 razy na rok przychodzą aktualizacje, które wymagają rebotu hosta i to jest dla Was ok, polecam wersję 8.3. Na chwilę obecną jest to właśnie standard release. Co ciekawego w tej wersji? Jest kilka rzeczy. Przede wszystkim, no właśnie, support poprzedni kończy się za rok. W wersji 8.3 mamy gwarantowany support do 2028. Super. Szczegóły techniczne na Xen Serverze 8, na CentOSie 7. To tak w ramach szczegółów. Natomiast jak to jest z aktualizacją? No bo jeżeli chcemy zainstalować, to spoko. W zasadzie instalacja jako taka nie różni się za wiele. Natomiast w większości wypadków raczej będziecie chcieli zrobić aktualizację. Pomijam tutaj takie szczegóły techniczne jak backup, test backup oczywiście przed każdym upgrade'em. Ale zrobiliśmy już tych upgrade'ów kilka. W zasadzie nie spotkaliśmy się z niczym, co byłoby zaskakujące, z niczym, co zniszczyłoby cokolwiek wcześniej działało. Tylko teraz tak, jeżeli macie wersję 8.2.1, zawsze zaktualizujcie do najnowszej wersji wszystkie patche, które są możliwe, zastosujcie i dopiero wtedy to jest moment na aktualizację. Upgrade tak naprawdę nie jest jakoś specjalnie trudny. Trzeba wyłączyć serwer, zrebootować, wkładamy albo USB z nowym ISO, robimy instalację. Podczas instalacji automatycznie jest tworzona kopia bezpieczeństwa, ale przynajmniej u nas nie zdarzyło się, żebyśmy musieli jakkolwiek używać. Proces instalacji jest identyczny, nie jest identyczny, jest bardzo zbliżony jak na 8.2, ale w zasadzie jest to Enter. Po aktualizacji, po instalacji, która jest de facto aktualizacją, po reboocie wstaje XCP-NG w wersji 8.3 z wszystkimi dotychczasowymi nie wszystkimi, o tym za chwilę, z większością aktualnych funkcji, które mieliśmy do tej pory. Tak jak wspomniałem, jak do tej pory bez w zasadzie żadnych kłopotów to działało. I teraz dalej. Z nowości mamy piękne, kolorowe logo. Słuchajcie, możecie się śmiać, ale różnica jest duża, wygląda dużo sympatyczniej. Od razu pierwsza różnica rzucająca się w oczy po instalacji jest również zmiana tej konsoli. W zasadzie kolorystyczna. Command line również się zmienia.
czymś, co jednak robi ogromną różnicę, jest XO-Lite. Do tej pory, żeby zarządzać Xen XCPNG, potrzebowaliśmy albo XCPNG Center, które instalowaliśmy sobie na Windowsie i zarządzaliśmy naszym XCPNG, albo Xen Orchestra. Oba narzędzia są spoko, oba narzędzia są fajne, działające. Natomiast trochę brakowało tego lokalnego zarządzania w wypadku jakiegoś awaryjnej potrzeby zajrzenia, co się wydarzy, co się dzieje na lokalnym hoście. Mamy właśnie wprowadzoną funkcjonalność XO-Lite. Już pokazuję, jak to działa. Jest to, jak nazwa wskazuje, mini wersja Xen Orchestry. Na chwilę obecną nie ma tam za wiele, jeżeli chodzi o zarządzanie poolem. Zobaczcie, nawet te zakładki są nieaktywne. Natomiast wprost jest powiedziane XO-Lite under construction, będą aktualizacje. Na chwilę obecną mamy dashboard z jakimiś podstawowymi informacjami. Możemy wgrać alarmy, to nic nie ma. Patche, nie ma potrzeby tutaj patchy. Ten akurat host jest zaktualizowany. Przepustowość sieci, zużyty RAM na danym hoście, zużyty RAM przy danej wirtualnej maszyny, ogólnie zużycie RAMu, ogólnie w poolu. Tak, w poolu. To samo odnośnie CPU. Taski, które aktualnie się dzieją, jakiś eksport uskuteczniałem, aktualne informacje, co się dzieje na danym hoście. Mamy również wyszczegółowione te taski i informacje o VM-kach. Na tym hoście i na tym polu jest jedna VM-ka. Nie można za wiele rzeczy tutaj aktualnie zrobić. Coming soon. Co można tutaj zrobić? Jeżeli będzie, oczywiście można te podstawowe rzeczy zatrzymać, suspend, rebot, snapshot, to można jak najbardziej zrobić. Można zmigrować, jeżeli jest to klaster, jeżeli jesteśmy w danym klastrze, mamy kilka hostów, to stąd można zmigrować między hostami w klastrze. Nie ma możliwości, przynajmniej nie znalazłem możliwości zmigrowania między różnymi poolami, ale ma to sens, jest to jednak XO-Lite, prawda? Tak, tu mamy coming soon, snapshot, export, można sobie wyeksportować daną maszynkę do pliku, również jest to tutaj możliwe. Te najprostsze rzeczy można tutaj jak najbardziej zarządzać, reszta jest na razie nieaktywne, under construction, jak wspomniał napis. Ale co ważne, w wypadkach awaryjnych możemy jak najbardziej, i tego chyba najbardziej brakowało w wypadku jakiejś awarii i ewentualnie dostępu, możemy zobaczyć, co się dzieje z poszczególnymi maszynkami wirtualnymi. Ctrl Alt Delete Full Screen. Tu nic więcej nie mamy aktywnego, ale cały czas możemy tutaj pauzę, restart, resume. Wszystko to, co te podstawowe rzeczy, które potrzebujemy zrobić z wirtualną maszyną. Tak. Bardzo fajna funkcjonalność. No moim zdaniem brakowało tego. Jasne, oczywiście można było to obejść jak najbardziej i zacząć pracować bez tego, ale to jest coś, co zwłaszcza na początku pracy, jak się zaczyna z XCPNG, bardzo przydatna funkcja. Tutaj mamy screenshoty z tej XOA. Windows 11. Po pierwsze, VTPM, czyli ten wirtualny TPM, żeby w ogóle Windows 11 mógł pracować. Mamy również, żeby to odpalić, trzeba ustawić UEFI, trzeba stworzyć wirtualny VTPM i zaznaczyć Secure Boot, powinno działać. Zaznaczę, że jeszcze nie udało nam się tego wytestować, więc w praktyce zobaczymy, jak to będzie działało.
Mamy informację, że dosyć dużo sprzętu nowego, tych nowszych rzeczy zostało dodanych, żeby działało poprawnie, żeby żeby XCPNG działało. No mamy Gest UEFI SecureBot, to również związane z funkcjonalnością Windowsa 11. Również jest ciekawostka, dotychczasowo każda aktualizacja XCPNG powodowała nakładanie się większości albo wszystkich plików konfiguracyjnych. Czyli jeżeli ustawialiśmy sobie ręcznie cokolwiek w postaci jakiegoś, nie wiem, SNMP albo czegoś podobnego, no to te wszystkie rzeczy zostały nakładane praktycznie przy każdej aktualizacji, przy większej aktualizacji, nie mówię o aktualizacji pakietów, i trzeba było o tym pamiętać, że można było stracić pewną konfigurację i trzeba było wziąć to pod uwagę. W wersji 8.3 to już jest wzięte pod uwagę i te konfiguracje nie będą już nakładane, nie trzeba będzie ich po aktualizacjach za każdym razem ustawiać. Możliwe wyłączenie portu 80. Co ciekawe, to mamy PCI Pass-Through przez API. O co chodzi? Czasem jest chęć, potrzeba, konieczność użycia w wirtualnej maszynie jakiejś karty podłączonej przez PCI. Działa to w ten sposób, że XCPNG, ten DOM0, czyli urządzenie, host, który zarządza wirtualizatorem, ukrywamy go przed nim, musimy go ukryć, on się zrestartuje i dopiero wtedy, żeby nie było konfliktu, i dopiero wtedy takie PCI możemy przekazać do wirtualnej maszyny. Przydać się to może w kilku miejscach, czy jeżeli potrzebujemy jakiejś karty graficznej, czasem przydaje się to, jeżeli chcemy wytestować na przykład TrueNAS-a, ponieważ TrueNAS najlepiej działa, jeżeli ma bezpośredni dostęp do sterownika dysków, i w takim wypadku można całe PCI z kontrolerem dysków przekazać do wirtualnej maszyny. Działa to fajnie. Do tej pory trzeba było to robić ręcznie przy pomocy poleceń. W tym momencie nowa XOA, nowa Xen Orchestra plus XCPNG 8.3 już współdziałają i można to zrobić. A tutaj uwaga, żeby to działało, trzeba mieć włączoną tą funkcjonalność IOMMU. Nie na wszystkich, to na starszych serwerach, to jest testowy starszy serwer. W tym wypadku nie działa, musimy mieć to włączone, żeby PCI Pass-Through w ogóle zaczęło działać, a robi się to w ten sposób, że wybieramy sobie, które PCI chcemy przekazać, włączamy. W tym momencie on się mnie pyta, ja kliknę anuluj, ale gdyby to miało zadziałać, klikamy OK. Jak już wspomniałem, on musi ukryć to przed domem 0, czyli w tym momencie by się zrebotował, ukrył to przed domem 0 i bylibyśmy w stanie podłączyć to PCI do konkretnej maszyny wirtualnej. Fajna funkcjonalność. Dosyć ciekawie to działa. Czasem się przydaje w specyficznych przypadkach. Jest jeszcze funkcjonalność, która de facto już była wcześniej, nie wspominałem o niej, ale była wcześniej. Można przekazywać USB. Czasem potrzeba na przykład jakiegoś klucza fizycznego, który potrzebujemy podłączyć do maszyny wirtualnej, nie wiem, drukarkę, różne rzeczy. To jest czasem potrzebne, zwłaszcza klucze fizyczne do różnych programów. Nie zawsze są dostępne klucze programowe. Jeżeli trzeba to zrobić w ten sposób, to wówczas wkładamy USB do wirtualizatora, umożliwiamy włączenie tego USB tutaj i podpinamy to USB do maszyny wirtualnej. To również dawało się zrobić wcześniej bez większych problemów, natomiast było to osiągalne przy pomocy linii komend. Utrudniało to sprawę przy na przykład backupach. Zwracam tylko uwagę, że jeżeli będziecie podpinali USB, to
pojawi się automatycznie problem ze snapshotami i z backupami takiej VM-ki. Pewnym obejściem jest backup, jeżeli mamy backupy, to jest funkcja, która wyłącza podczas backupowania, wyłącza maszynę wirtualną, odłącza USB, robi backup wirtualnej maszyny, podłącza USB i ją bootuje. No minus jest taki, że trzeba ją wyłączyć na czas backupowania. Ale to jest jak najbardziej możliwe do zrobienia i to działa. Dobra, wróćmy. PCI Pass-Through to już wspominałem. VM Snapshot Exclusion. To jest ciekawa funkcjonalność. Nie udało mi się jeszcze spróbować, ale na pewno przyda mi się i będzie potrzebna. Jeżeli jakiś dysk z jakiegoś powodu mamy duży, na przykład, nie wiem, setki terabajtów, setki gigabajtów, czy jakieś nawet terabajty. To się naprawdę rzadko zdarza, ponieważ dużo sensowniej jest podpiąć dysk, który de facto będziemy trzymać na jakimś storage'u, czy Trunasie, czy czymkolwiek innym, ale czasem nie udaje się uniknąć sytuacji, w której dysk maszyny wirtualnej ma 50, 100, 200, 300 giga i w takiej sytuacji backup takich maszyn jest, no, długotrwały, a czasem jest tak, że dane na tym dysku nie są nam jakieś turbo niezbędne, albo wystarczy, że będziemy je backupować raz na dłuższy czas. W takim wypadku, wykorzystując tagi, powinno się udać wykluczyć dyski z backupu, dyski danej maszyny z backupu lub snapshotu, co może po prostu w ogóle umożliwić backup, bo jeżeli mamy maszynę wirtualną, jeżeli mamy XCPNG w zdalnej lokalizacji, a któryś z dysków ma 100-200 giga, to dzienny backup takich maszyn wirtualnych, no, może być po prostu realnie niemożliwy. Jeszcze jest dosyć ciekawa rzecz, migracja, kompresja migracji. Jeżeli zaczynamy migrować wirtualne serwery między hostami, a również jeden z hostów jest na przykład nielokalnie z jakiegoś powodu, możemy włączyć kompresję. No, znacząco może to wpłynąć na obniżenie czasu takiej migracji. I co jest jeszcze ciekawe, Host Evacuate Max Limit. Jeżeli mamy klaster spięty, jeżeli mamy kilka hostów spiętych w pula, w klaster, to XCPNG z domyśle, jeżeli zaczynamy wyłączać jeden z hostów, bądź też robimy jakąś aktualizację, bądź też robimy zwykły shutdown, reboot czy cokolwiek, to on domyślnie, jeżeli są spięte w klaster, jeżeli jest to możliwe, to zacznie najpierw migrować wszystkie wirtualne maszyny, które są na hoście, który chcemy rebootować, na drugi, trzeci, czy tam który. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli może to zrobić, jeżeli te wirtualne maszyny, jeżeli oba hosty mają dostęp do storage'u współdzielonego i te maszyny, które działają, mogą być zmigrowane, czyli są na storage'u dzielonym. Wówczas, jeżeli robimy reboot, on wszystkie te maszyny spróbuje przerzucić na inne hosty. To jest w ogóle świetna funkcja, czy do aktualizacji, czy do czegokolwiek. Każdy reboot sprawia po prostu, że te maszynki sobie będą latały w lewo, w prawo. Świetna sprawa, tylko że jeżeli tych maszynek mamy, nie wiem, 10, 20, 30, naciśniemy cudzysłowy Enter, żądając migracji, no to może się okazać, że startujemy migrację naraz 30 maszyn. No, jeżeli mamy gigantyczne zapasy w storage'u, w performance storage'u, brawo dla Was. Natomiast w większości przypadków taka sytuacja może się skończyć, najdelikatniej rzecz mówiąc, czkawką storage'u i nie jest to coś pożądanego. W takim wypadku używamy właśnie Host Evacuate Max Limit, żeby zlimitować raptowność tej migracji przed rebootem.
z jeszcze rzeczy ciekawych, ważnych. Jeżeli z jakiegoś powodu używacie Nested Virtualization, no to nie migrujcie się do 8.3, ponieważ zostało tymczasowo zepsute. Prawdopodobnie będzie naprawione. Ale jeżeli z jakiegoś powodu używacie Nested Virtualization, no to upgrade nie jest dla Was. Paravirtualization, jeżeli mamy hosty w parawirtualizacji, również nie będzie to działało. Ok. To byłyby te najciekawsze rzeczy, które się zmieniają, które są podczas aktualizacji. To byłoby tyle w sprawie aktualizacji XCP-NG do 8.3 na listopad 2024. Nie wiem jak Wam, mi się to podoba. Aktualnie jestem tym podekscytowany. Robimy sporo testów, bawimy się tym. Także nie namawiam, tylko polecam. Dzięki. Hej! Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!